Witam Was, kochani, bardzo serdecznie na moim kanale i w mojej kuchni. Dzisiaj pokażę Wam przepis na tą pyszną roladę szpinakową z bitą śmietaną oraz malinami. Ta niezwykle atrakcyjnie wyglądająca rolada na pewno przyozdobi każdy świąteczny stół. Mam nadzieję, że ten przepis Wam się spodoba i chętnie z niego skorzystacie. Ja Wam życzę smacznego i zapraszam Was na filmik. Do zrobienia mojego szpinakowego ciasta przygotowałam tutaj 150 g szpinaku. To jest młody szpinak, z którego usunęłam te grubsze płodyżki. Szpinak wrzucam do blendera. Możecie również szpinak rozdrobnić blenderem ręcznym. Do szpinaku dodaję 60 ml mleka i całość zblenduję na papkę. Tak wygląda szpinak po zblendowaniu. Do miski wrzuciłam 4 białka. Do białek dodam szczyptę soli i białka ubijam na sztywną pianę. Do drugiej miski wbiłam 4 żółtka. Ucierać je teraz będę z połową szklanki cukru. Cukru możecie oczywiście dodać do smaku. Jeżeli wolicie ciasto bardziej słodkie, możecie zwiększyć jego ilość. Następnie do utartych żółtek, ciągle ucierając, dodaję 60 ml oleju. Do żółtek następnie dodaję moją pastę szpinakową i ponownie całość wymieszam. Następnie dodaję odrobinę ekstraktu waniliowego i do miski przesiewam 120 g mąki pszennej. Dodatkiem 1 łyżeczki proszku do pieczenia. Całość wymieszam szpatułką i na sam koniec dodaję pianę z białek i ponownie całość delikatnie wymieszam. Tą dużą tacę z wyposażenia piekarnika wyłożyłam papierem do pieczenia. Następnie wylewam na nią wymieszane ciasto. Ciasto równomiernie rozprowadzam po dnie formy. Pomagam sobie podnosząc jeden brzeg formy, tak aby ciasto równomiernie rozpłynęło się po niej. Następnie ciasto wstawiam do nagrzanego piekarnika. Piekarnik musi być nagrzany do temperatury 180 stopni Celsjusza. I właśnie w takiej temperaturze piekę go przez 15 minut. Generalnie ciasto pieczemy do suchego patyczka i ciasto wstawiam do piekarnika. I mój biszkopt jest upieczony. Ja go piekłam 12 minut w swoim piekarniku. Biszkopt chwilkę odparuję. Następnie zdjęłam go z blaszki. Przykryję papierem do pieczenia i bardzo szybko odwracam na drugą stronę. Delikatnie ze spodu ściągam papier. Papier ponownie ułożę na moim cieście i szybciutko zwijam w roladę.
Całość układam na ściereczce i zawijam. W ten sposób wystudzę mój biszkopt. I biszkopt zostawiam w ten sposób do wystygnięcia. Następnie zrobię frużelinę malinową. Do garnka wrzucam 250 g mrożonych malin. Do malin dodaję 2 łyżki cukru. I całość zagotowuję. Maliny podczas gotowania mieszam. Kiedy cukier się rozpuści, a maliny rozgotują, ściągam je z grzania. I aby pozbyć się pestek, przecedzę je przez sito. Ok, maliny przecedzone. Następnie przelewam je z powrotem do garnka. I do malin dodaję 1 łyżkę mąki ziemniaczanej rozpuszczoną w pół szklanki zimnej wody. Mąkę dobrze wymieszam w wodzie. Dodaję do malin. I całość ponownie zagotowuję. Zagotowując cały czas mieszam. Sos bardzo szybko gęstnieje. Kiedy sos się zagotuje i zgęstnieje, ściągam go z grzania i zostawiam do przestudzenia. Następnie zrobię krem do mojego ciasta. Do miski przekładam 200 g serka śmietankowego. Do serka wlewam 400 ml śmietany kremówki 36%. Dodaję tak około łyżeczki ekstraktu waniliowego oraz 3 łyżki cukru pudru. I całość zmiksuję mikserem na gęsty krem. Ubitą śmietanę odstawiam na chwilę na bok. Następnie rozwijam roladę i na rozwinięte ciasto wylewam jeszcze ciepły, ale nie gorący sos. Rozprowadzam go równo po cieście. Tak mój sos paruje, ale jest to związane z różnicą temperatur, a nie z tym, że sos jest bardzo gorący. Zostawiam tak moją roladę do momentu, aż sos zastygnie. Moją śmietanę przełożyłam do rękawa cukierniczego. Na mój rękaw nie zakładałam żadnej końcówki. Wycisnę mój krem teraz na sos. I następnie bardzo delikatnie zwijam moją roladę. Roladę następnie zawijam w papier i ponownie owijam ściereczką i w ten sposób przygotowaną stawiam do lodówki na 4 godziny, a najlepiej na noc. I tak oto rolada wygląda na drugi dzień, wyjęta z lodówki. Jak widzicie, już tutaj odwinęłam z papieru do pieczenia, przełożyłam na półmisek. Moją roladę ozdobię odrobiną ubitej śmietanki kremówki. Ozdobię malinami, listkami mięty i posypię dosłownie odrobiną cukru pudru. I moja pyszna rolada szpinakowa kremem i malinami jest gotowa. Wygląda bardzo atrakcyjnie, wiosennie. Mam nadzieję, że Wam również ten przepis się przyda i spodoba i chętnie z niego skorzystacie. Ja dziękuję Wam bardzo za spędzony ze mną czas, wszystkie polubienia, subskrypcje i komentarze. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w następnym filmiku. Na razie. Pa!